Cześć wszystkim! Jakiś czas temu pokazywałam na Instagramie, co ulepiłam z plasteliny i spytałam się Was, czy chcielibyście o tym odcinek. I wiele osób powiedziało, że tak, dlatego zaczęłam się zastanawiać, co by można stworzyć z plasteliny. Pomysłów jest wiele, dlatego przedstawię Wam parę opcji. Kiedy myślimy o plastelinie, to w pierwszej kolejności przychodzi nam do głowy pomysł, żeby ulepić figurkę. Pamiętam, że kiedy jeszcze jeździłam na konwenty mangowe, to często brałam udział w konkursach, gdzie trzeba było ulepić jakąś figurkę z plasteliny i bardzo często takie konkursy wygrywałam. Tutaj postanowiłam, że stworzę roszpunkę. Wszystko przez te jej piękne, długie włosy. Uznałam, że one będą bardzo fajną podporą dla postaci. Wiecie, te włosy będą ją asekurowały od tyłu, żeby się nie giwnęła do przodu, do tyłu. Tutaj wspomnę, że ten film powstał we współpracy z firmą Astra, która produkuje plasteliny i zainspirowała mnie do szukania takich nietypowych, ciekawych rozwiązań. I pomyślałam, że lepienie figurek jest super, jest fajne, ale to jest takie zbyt oczywiste. Wiecie, że na tym kanale próbuję pokazać takie nieszablonowe rozwiązania i tym razem nie może być inaczej. Dlatego przedstawię Wam, uwaga, co Wy na to, żeby połączyć rysowanie z lepieniem. Plastelina idealnie nadaje się do tego, żeby do obrazka dołączyć elementy 3D. Dzięki temu, że jest plastyczna, jest trochę klejąca, to łatwo ją przymocować do tego obrazka i uformować taki kształt, jaki nam się podoba, dopasować do tej płaskiej przestrzeni. Wystarczy sobie pomyśleć, obiekt 3D wystający z rysunku. I głowa od razu wybucha ilością pomysłów. Przecież można zrobić tyle ciekawych rzeczy, kiedy się już oderwiemy od takiego myślenia, że to wszystko ma być płaskie i nagle coś ma z tego wystawać, to przecież możliwości jest mnóstwo. To tak jakbyś otwierało drzwi do nowego wymiaru. Możliwości jest o wiele więcej i kreatywność wchodzi na nowy poziom. Koncepcja jest prosta. Najpierw tworzę zwykły, normalny rysunek, a więc płaska kartka, płaski obrazek i potem stopniowo nakładam bardzo cieniutką warstwę plasteliny i im dalej, tym warstwa tej plasteliny jest grubsza, czyli coś coraz bardziej zaczyna wystawać z tego obrazka, aż w końcu w ogóle nie ma tego narysowanego, a jest jedynie sam przedmiot położony na rysunku. Ważną rolę gra tutaj światło, ponieważ wiadomo, że aby podkreślić, że te obiekty faktycznie wystają, to one muszą rzucać cień. Więc światło musi być dość nisko, żeby ten cień był dobrze widoczny i też światło musi być dość ostre, żeby cienie również były ostre. Rysując, już sobie wtedy ustawiłam światło, żeby wiedzieć, z której strony będzie ono padać i to jest bardzo ważne, żeby postać na rysunku wyglądała, jakby też była oświetlona. Dlatego starałam się ująć to na rysunku, że w pewnych miejscach ona ma na przykład jaśniejsze włosy, twarz też, że jest oświetlona, bo nos na przykład rzuca cień i tak dalej. Więc to wszystko trzeba było zawrzeć na rysunku. Dzięki temu to wszystko jakoś tak lepiej ze sobą współgra. Ale to jeszcze nie wszystko, bo wiecie, z plasteliny można zrobić taką jedną naprawdę genialną rzecz. I szczerze mówiąc, chyba zawsze mi się marzyło zrobić coś takiego, bo ja miałam wielki pociąg do animacji i troszeczkę już sobie animowałam na komputerze kiedyś, ale nigdy jeszcze nie animowałam fizycznie. I tak, zrobię animację z plasteliny. Przygotowując się do zrobienia tego filmu, obejrzałam wiele materiałów na temat filmów poklatkowych, czyli mamy sobie jakieś tam kukiełki, przedmioty, robimy zdjęcie, przesuwamy odrobinkę, robimy kolejne zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Żeby to w miarę płynnie wyglądało, to trzeba zrobić 24 takie zdjęcia na sekundę, w sensie, że jak potem już składamy w montażu, to musi być 24 klatki takie na sekundę. W każdym razie w tych materiałach zauważyłam, że oni nie robią tych kukiełek z plasteliny, tylko z modeliny. I wszystko ustawiali na szkielecie metalowym albo jakimś tam, który ogólnie ma takie funkcje, żeby się ruszać i to jest otoczone modeliną. Myślę sobie, kurde, czemu? Przecież plasteliną jest o wiele wygodniej. Ale wkrótce miałam się przekonać. Ale po kolei zauważyłam w tamtych dokumentach, że najważniejsza jest dbałość o szczegóły. Dlatego zaczynając lepienie od tła,
Starałam się, żeby ono miało jak najwięcej szczegółów i w miarę jakieś tam wyraźne warstwy. Dlatego postarałam się zrobić takie niebo, które będzie przyciągało uwagę, które będzie intrygujące i góry w tle i tak dalej. Natomiast potem jeszcze lepiłam najpierw czarne drzewa, które miały ukazać, że to jest las i że jest więcej niż jedno drzewo, dlatego musiałam tego troszeczkę nalepić, a potem naprzód zrobić bardzo wystające drzewa. Dam sobie sprawę z tego, że jeżeli chciałabym ulepić takie drzewo sobie wolno stojące z plasteliny, to ono prawdopodobnie by się nie utrzymało, ponieważ no, plastelina ma swój ciężar i jest plastyczna, więc to ma wielki plus, jeśli chodzi o animowanie postaci, ale mniejszy, jeśli chodzi o tworzenie jakichś tam obiektów, które są w tle. Pod wpływem ciężaru ona może się trochę uginać, a kiedy robimy drzewo, wiadomo, że to szczudełko, na którym drzewo stoi, jest cienkie, a potem się rozrasta i jest bardzo dużo gałęzi i innych takich rzeczy. To by po prostu fizycznie nie było w stanie ustać. Dlatego te drzewa wcisnęłam w tło. Starałam się, żeby były one w miarę wypukłe, ale jednak, żeby to tło je trzymało. I kolejny plus dla plasteliny, że ona jest trochę klejąca, więc nie było problemu z przymocowaniem tych drzew. To ile czasu poświęciłam na zrobienie tego tła, a potem na zrobienie jeszcze podłoża, to można naprawdę liczyć w godzinach. Ja spędziłam praktycznie cały dzień na to, żeby stworzyć to tło, a potem jak się położyłam spać, zamknęłam oczy, to widziałam przed oczami rozcieranie tej plasteliny. Mój mózg w dalszym ciągu z tą plasteliną pracował sobie. Nie ukrywam, że bawiłam się przy tym świetnie. Nie wiem, co takiego jest w plastelinie, czy to wraca się jakoś wspomnieniami do dzieciństwa, czy coś, ale naprawdę to było dla mnie tak przyjemne i tak fajne i w ogóle taka myśl, że tworzę coś takiego złożonego, skomplikowanego, że jest taki większy cel w tym, co robię, to tylko dodało uroku. No dobra, ale jak już zrobiłam tło, to trzeba było zabrać się za postacie. I zaczęłam od jelenia, potem się pojawią jeszcze kolejne postacie, ale już nie zobaczę, ponieważ chciałabym, żebyście troszeczkę się zaskoczyli oglądając animację. Animacja oczywiście też będzie pokazana, jak już wytłumaczę, jak to wszystko powstało. Tak więc mamy sobie jelenia i tutaj było kolejne wyzwanie. Jelenie mają dość chude nóżki. Musiałam jednak wziąć pod uwagę, że ten tułów jelenia będzie troszkę cięższy, więc nóżki też musiały być zrobione grubsze. Po prostu tutaj wszystko trzeba było przemyśleć dobrze, tak samo poroże, że ono też musiało być trochę wspierane i w tym wypadku było podpierane uszami. I to jest właśnie powód, czemu przy wielkich produkcjach korzystają z innych materiałów, ponieważ oni po pierwsze mają czas, więc mogą sobie pozwolić na to, żeby zdjąć główkę z jakąś tam mimiką i założyć główkę z inną mimiką, zamiast po prostu ją sobie przemodelować. I tak samo muszą mieć wszystko dopracowane do perfekcji. Muszą mieć nad wszystkim kontrolę. I żeby mieć kontrolę, no to po prostu materiały muszą być o wiele trwalsze. I jak już ta postać i inne postacie były gotowe, to zasiadłam do animacji. I tak jak już wspomniałam, dzięki temu, że plastelina tak fajnie, łatwo się układa i można ją sobie poprzestawiać, to animacja była super, hiper prosta. To poszło mi tak naprawdę dość szybko. Ale to też miało troszeczkę swój minus, to że musiałam szybko pracować. Jeżeli zostawiłam plasteliny na dłużej, to postać, która normalnie stała tak, powoli zaczynała sobie opadać, tak trochę więdnąć, więc musiałam ją trochę poprawiać. Kiedy profesjonaliści robią tego typu animacje, nawet z plasteliną, bo przecież takie animacje też są, to zazwyczaj mają wtedy takie ekrany, które pokazują, jak wyglądała poprzednia klatka. Dlatego w momencie, kiedy się ustawia tego plastelinowego stworka, to widać po prostu, do jakiej pozycji on powinien wrócić i lekko po prostu zmodyfikować ruch. Ja natomiast musiałam to wszystko robić na czuja. Dlatego później w animacji możecie zauważyć jakieś tam drobne przeskoki, gdzie zrobiłam ten ruch zbyt duży, bo na przykład skupiałam się na tym, żeby przestawić jeden element, a zapomniałam przestawić postać. Inna rzecz, że trochę trudno jest wyczuć,
jak wiele to jest 24 klatki na sekundę, bo wydaje się, że wow, to jest naprawdę strasznie dużo, sekunda jest super krótka, ale potem się okazuje, że wcale nie. Sekunda nie jest aż taka króciutka, ona tak naprawdę trwa dłużej niż nam się wydaje. Wyobraźcie sobie po prostu, wyobraźcie sobie mnie, jak już zasiadłam do komputera i zaczęłam montować tą animację. Siedziałam chyba do 2 w nocy i chociaż byłam super zmęczona, to po prostu nie mogłam się oderwać, bo byłam taka zajarana tym tworzeniem animacji. To jest coś tak cudownego! No to zapraszam Was na zobaczenie tego, co stworzyłam. Naprawdę tak mi się dobrze lepiło z tej plasteliny Astra i cieszę się, że ona nie ma żadnych szkodliwych substancji w składzie, bo to ile ja godzin nad nią spędziłam i miałam ją wszędzie i za paznokciami i na twarzy, no wszędzie była ta plastelina. Jeszcze jedna rzecz, pozytyw też w Astra jest taki, że jest to plastelina produkowana w Polsce, więc wspieramy Polaków. Słuchajcie, z następnego odcinka chciałabym, żebyście również stworzyli coś z plasteliny. Może to być jakiś element wystający z obrazka, może to być figurka, a jeżeli zrobicie animację, to już w ogóle wow i super. Jeżeli zrobicie taką animację poklatkową, to wyślijcie mi link i w tytule dopiszcie dla Olsikowej, żebym na pewno wiedziała, że to Wy zrobiliście. Bądźcie kreatywni i swoje prace wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać, bo czasami się zapominacie podpisać i przez to rysunki nie lądują w odcinku. No, dobra. Dzięki za Waszą uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w czwartek o 17:45. Pa! Tak wyglądają bohaterowie odcinka po 2 dniach. Może odrobinkę zmęczeni, ale dalej się trzymają. Natomiast tło po 2 dniach trzyma się po prostu bezbłędnie.